Chciałem Wam dzisiaj pokazać podstawowe różnice między skrzyniami biegów do Lanchy Kappy, między skrzynią, ogólnie to obie są skrzynie C503. One się różnią między sobą obudowami. Ta obudowa po prawej jest obudową do silnika 2020V. Do mojej Kappy SW, którą niedawno kupiłem z zarżniętą skrzynią, no i skrzynia okazuje się, że skrzynia była Power Drive, no, która mi nie odpowiada przełożeniami, po prostu jest zbyt krótka jak dla mnie. Jazda w trasie to jest ogólnie mordęga, cały czas silnik ma bardzo wysokie obroty, no i wiadomo, to też się przekłada na spalanie i tak dalej. Mniej mi zależy na przyspieszeniach, bardziej na komforcie jazdy, no i też na jakiejś tam ekonomii. Alternatywnie zamiast skrzyni Power Drive występowała skrzynia Comfort Drive, która miała zupełnie inne przełożenia, była dużo bardziej długa, ale ta skrzynia jest praktycznie nie do zdobycia. Bardzo dużo takich skrzyń pojawia się w internecie, czy pojawia się skrzyń ogólnie opisane jako 2020V. W większości wypadków jest to skrzynia Power. Też nie mam czasu ani w ogóle możliwości jeździć po całej Polsce szukać skrzyni Comfort, bo to nie da się rozpoznać w żaden sposób z zewnątrz. Nie ma tam żadnych oznaczeń na skrzyni, która to by to pokazywała. Która jest która? Można jedynie policzyć ilość obrotów wału na piątym biegu, obrotów koła na obroty wału, ewentualnie zajrzeć do środka i policzyć zęby na dyferencjale. No ale no, w tym musiałbym skrzynię widzieć na żywo. A też wielu dostawców sprzedających nie chce tego robić, nikt w ogóle nie odpowiada, że nie mają czasu i tak dalej. Więc poszedłem do sprawy inaczej. Kupiłem sobie skrzynię do 2016V Turbo. Jest to skrzynia mechanicznie ta sama. Obudową nawet wydaje się praktycznie identyczna. Ale nie do końca. No wiadomo, skrzynia ma przełożenia Comfort Drive, czyli ta, która mnie interesuje, ta, którą chcę mieć u siebie w samochodzie. Ale problemem jest to, że one się zewnętrznie różnią obudową. Mają inne oznaczenie, dwie ostatnie cyfry ogólnie kodu skrzyni, który i tak kod skrzyni nie pokazuje, jakie są przełożenia. No i pokażę Wam różnicę i co będę chciał zrobić. Ogólnie moim założeniem jest to, aby przełożyć wnętrzności z tej skrzyni do tej obudowy, którą już zdążyłem wcześniej rozebrać. Wiadomo, wyjęte wszystko, wszystkie elementy, mechanizmy. Została sama goła obudowa plus jakieś takie pierdoły, które w późniejszym czasie sobie zdemontuję. No i tu pokażę Wam, jakie są różnice między tymi skrzyniami. Przede wszystkim no, ta ma akurat wyjście na wiskoszperę, która jest mi niepotrzebna, do której też nie mam ani półosi, ani samego wisko. Więc będę musiał i tak przełożyć dyferencjał, ale wnętrze dyferencjału. Koło talerzowe zostanie z tego silnika, a przełoży dyferencjał wnętrze z tego. Dalej, no to tu mamy różnice zewnętrzne z obudowy. Przede wszystkim tu mamy taką śrubę wystającą, tu nie mamy. Na dole 2016V ma metalową miskę olejową, która się nie przykręca. Tutaj mamy jedynie otwór na taką blaszaną osłonę. A do 20V przykręca się razem z miską. Miska jest aluminiowa, taka gruba, która się łączy ze skrzynią biegów. I to już jest właśnie różnica, która już powoduje, że jest nie tak jak trzeba. Dalej mamy właśnie te wystające śruby. Poza tym też rozrusznik ma inne mocowanie. Tu mamy bezpośrednio od razu gwint tylko, a tu mamy tulejkę dystansującą, ustalającą. No i to też jest różnica, przez co nie będę mógł zamocować rozrusznika. Mocowanie wygląda zupełnie inaczej. I dalej, to jeszcze na upartego dałoby się obejść. Otwory mniej więcej jakoś poradziłbym sobie z tymi śrubami, ale też dużym problemem jest to, że dźwignia wybieraka jest ustawiona pod innym kątem. Tu bardziej na równi z silnikiem jest. Tutaj mamy dużo bardziej pod skosem. No i gdybym zamontował taką skrzynię do mojego silnika, to wtedy wybierak, cały ten wodzik do skrzyni biegów, haczyłby mi osłonę, w ogóle no nie byłoby tak jak trzeba, no i pewnie byłyby jakieś problemy z wybieraniem. Zabieramy się za rozbiórkę tej skrzyni biegów. Największym problemem jest odkręcenie z tyłu po zdjęciu tej osłony dwóch dużych nakrętek na wałkach. No, trzeba dość się zaprzeć. No, w tej skrzyni, którą rozbierałem po prostu na pałę, bo nie rozbierałem nigdy tej skrzyni, jakoś tam udało mi się troszeczkę partyzancko zblokować, no co nie było zbyt dobre dla mechanizmu, więc będę kombinował, by to było inaczej. Tak więc zabieram się do roboty. Obudowa została już zdemontowana. Widać bardzo ładnie koła piątego biegu razem ze synchronizatorem. Tu możemy sobie bardzo ładnie zobaczyć,
Wrzucenie wstecznego i 5. bieg. Tutaj przesuwki idą. To są właśnie te dwie śruby, o których mówiłem. Dwie nakrętki. One są tutaj zaklepane. Muszę je punktakiem odgiąć. No i spróbować sobie w jaki sposób zblokować tutaj wałek. Znaczy flanszę, z drugiej strony jakoś wałek, aby móc to sobie odkręcić. One są naprawdę przykręcone mocno. Mam całkiem spore, ładne pokrętło. 32 mm. Zabieram się do roboty. Udało mi się odkręcić nakrętki. Zrobiłem to w taki sposób, że wrzuciłem 2 biegi naraz. Najpierw wrzuciłem sobie wsteczny, czyli ten motobolec schował się głębiej. Odkręciłem przesuwkę i przesunąłem przesuwkę razem z pierścieniem synchronizatora, z tą przesuwką. Tylko trzeba na to uważać, żeby tutaj właśnie są takie bolczyki w 3 miejscach na sprężynkach. Trzeba uważać, żeby nie wyskoczyły. Potem złożyłem z powrotem, wrzuciłem jakikolwiek bieg. Jednocześnie wsunąłem przesuwkę na dół. No i dzięki temu skrzynia się zblokowała i mogłem ją odkręcić. Teraz ściągnę obydwa koła 5. biegu. Nie ruszając przesuwek, po prostu to wszystko chodzi w miarę luźno. Odkręcę i będziemy ściągać pierścienie. Tutaj tą taką flanszę przykręcałem na kilka śrub. I takie pierścienie zabezpieczające łożyska. Teraz zdejmujemy dyferencjał. Wszystkie śrubki 13 i 17 mm. Praktycznie cała skrzynia jest skręcona 17. Także bierzemy, podważamy. Stawia opór. Puściła. Ciągniemy ją. O! I wypada, i tu nam wychodzi dyferencjał. Dyferencjał zamknięty właśnie, typowo pod Visco Drive. Założymy w jego miejsce zwykły. Tu widać łożyska. I za chwilę skrzynię kładziemy nad tą częścią i zabieramy się tutaj. Tu już zdjąłem po zdjęciu kół 5. biegu i odkręceniu tej flanszy, która była, tej metalowej blachy, która była przekręcona na dwie śruby na 13 klucz i 2 imbusy 5 mm. Pierścienie zabezpieczające zdjęte. One są takie dość specyficzne w zdjęciu, bo czasami bywa tak, że tak mniej więcej, kiedy ułożą się tutaj, że się stykają, to nie da się tego zrobić. Trzeba sobie delikatnie przepchnąć, żeby tutaj była szczelina. Dzięki temu będzie można rozszerzyć, inaczej po prostu nie zejdzie. Dalej tak, odkręcamy wszystkie śruby tutaj wokoło budowy. Wszystko na 13 mm. Odkręcam czujnik wstecznego biegu 22 mm. I ładnie idzie. O, nie tak ładnie. O, za chwilę go odkręcimy. I zanim zaczniemy zdejmować cały korpus, ważne jest miejsce tutaj. Tu w środku mamy 3 kulki ze sprężynkami. Kiedy ściągniemy, będą sprężynki. Te dwie są takie same. Ta tutaj od tego koła 5. biegu i wstecznego jest grubsza. Trzeba o tym pamiętać przy ponownym montażu. A w środku mamy 3 kulki. No i wiadomo, nie wolno ich zgubić. Czyli tak, wykręcam czujnik wstecznego biegu. Tutaj wyciągam te sprężynki z kulkami. Odkręcam wszystkie śruby od korpusu i podnoszę do góry całość. Korpus został zdemontowany. Widać tutaj całość mechanizmu. Zapomniałem jeszcze dodać, że trzeba odkręcić tutaj śrubę od wybieraka, dzięki czemu może pójść do góry i można wtedy wyciągnąć, zdjąć całą budowę, ona to wtedy nic nie przeszkadza. No i przyjrzymy się mniej więcej stanowi całej tej skrzyni. Powiem tak, no coś tu się zadziało, między innymi tutaj widać jakieś wrzery, tutaj, ale poza tym wygląda wszystko całkiem ładnie. Jak już wyciągnę wałki obydwa, to przyjrzymy się całości, zobaczymy, czy tam te synchronizatory nie są powycierane lub inne historie. Teraz będzie ciężka sprawa, bo demontaż tutaj całego tego systemu wybieraków wodzików. Mamy całość, wszystkie 3, które odpowiadają. Tutaj chodzi
palec wybieraka pomiędzy tymi trzema i po prostu sobie je przesuwa. Teraz musimy to zdemontować. Trzeba uważać na to, bo tutaj w korpusie, w tym miejscu, tutaj w głębi, mamy takie dwa bolce wyglądające jak tic-tac. Trzeba uważać, żeby ich nie zgubić, no i przede wszystkim, żeby potem przy montażu włożyć je z powrotem. Ten montaż będę robić w taki sposób, że po kolei będę sobie odkręcał te śruby mocujące. No i wyciągał sobie przesuwki. Na sam początek najłatwiej sobie zacząć tutaj od tej. Wtedy wyjdzie nam cały tutaj, cały ten trzpień. Obracamy delikatnie i wysuwamy tą przesuwkę. Skrzynia rozebrana. Tu mamy wszystkie elementy, mniej więcej. Mamy wszystkie elementy i tu są właśnie te tiktaki, o których mówiłem. Nazwijmy, mamy dwa większe z nacięciami. One są tutaj. Pomiędzy tutaj w środku są otwory. I one mają być zamontowane tutaj. A dalej mamy dwa mniejsze. Ten taki pośredni wchodzi tutaj w ten wałek. Ten wałek, który jest od 5 biegu i wstecznego. I on wchodzi tutaj w ten otwór. A ten najmniejszy idzie tutaj, do tej przesuwki, jest tutaj w środku, w tym miejscu. No co do weryfikacji, łożyska wszystkie w bardzo ładnym stanie, wszystko się fajnie kręci, leciutko bez oporów, w porównaniu z tym starym wałkiem, na którym tutaj na głównym wałku sprzęgłowym to już czuć takie bardzo chrobotanie, więc no to już jest masakra. Co do porównania stanu, no tutaj jest troszeczkę, no nie jest źle, no to jeszcze naprawdę długo pojeździło. Patrząc sobie mniej więcej na zęby i tak dalej, no coś tu kiedyś gdzieś prawdopodobnie wpadło. Są tu takie minimalne właśnie jakieś takie wżerki, ale to jest bardzo malutkie i tego więcej nie ma. Synchronizatory w ładnym stanie. Przeszkadza kółko. W ładnym stanie, widać, że nie są zużyte, nie dochodzą do końca, więc coś tam jeszcze w nich zostało. Z korpusu jeszcze muszę zdemontować dźwignię i te tutaj mosiężne tuleje, bo tutaj są bardzo ładnie to chodzi, nie jest pozacierane tak jak w tym starym korpusie, więc to na pewno sobie przełożę. I jeszcze zobaczymy, co tam jeszcze będzie. Zweryfikuję sobie też, w jakim stanie jest tutaj wybierak. No co dalej? Pozostaje mi mycie korpusu i składamy z powrotem. Skrzynia jest praktycznie gotowa do montażu, tylko że stara obudowa jest niesamowicie brudna. Nie tam, żeby to jakoś mi specjalnie zależało na jakichś tam względach estetycznych, no ale no taki syf, no taka okazja, wszystko rozebrane, no aż szkoda tego nie umyć. Dlatego mam baniaczek z ropą, różnego rodzaju szczotki, banienkę. Zatem zabieram się do czyszczenia. Obudowa została wyczyszczona. Wiadomo, nie jest idealnie, bo też nie zależało mi na tym. Ale już jest dużo czyściej, przede wszystkim w środku, na zewnątrz żaden syf mi nie wleci do środka. Tak więc zaczynamy składanie. Dobra, żeby to wszystko złożyć, zaczynamy sobie, można powiedzieć, od środka, od tutaj synchronizatora dla biegów 3 i 4. Najwygodniej sobie zrobić do góry, wbić sobie tutaj synchronizator. Tu mam zamocowany jeszcze luźno, nie skręcony w żaden sposób. No i przede wszystkim musimy pamiętać o tym bolcu, który jest zamocowany we wnętrzu. Wkładam go sobie. Od tej strony mam już włożonego tego tiktaka. Tak więc zaczynam sobie tutaj. Jest włożony. O, bieg nam wyskoczył, nie ma problemu. Sobie wstępnie dokręcimy tutaj śrubę. Dobra.
Teraz zajmiemy się biegiem tutaj wstecznym. Tu mam taki bolec, który muszę wcisnąć. O! Pamiętajmy, że mamy tam włożonego tiktaka. I wkładamy sobie dźwignię, oczywiście razem tutaj z wybierakiem. I on nam teraz powinien wskoczyć. O, ała! Wskoczył, dobra. I możemy go sobie tutaj teraz przykręcić śrubą. Ok, jest złapany. Jeszcze go nie dokręcam, bo wolę być przygotowany na to, że coś będzie nie tak. Dobra, tu mamy ten tik-tak. Czy mamy tak, włożonego tik-taka tutaj pomiędzy tymi trzpieniami od biegu 5 wstecznego, 3, 4, pomiędzy już jest włożony. Teraz muszę włożyć pomiędzy 1, 2, a 3, 4. Użyję sobie do tego pensety i wkładamy do środka. Dobra, wskoczył. Czyli teraz możemy sobie skręcić już wcześniej założony. Tutaj trzpień od biegu 1, 2. I on idzie w tę stronę ogólnie, kiedy mamy takie wcięcie. Z tej strony nie mamy wcięcia, to wcięcie znaczy w tym miejscu mamy wkręcić śrubę. Ok, coś nam tutaj tik-tak prawdopodobnie trzyma. O, wystarczyło delikatnie podnieść tutaj. Dobra, i skręcamy. I w tym momencie mam już pewność, że mogę wszystko sobie podokręcać. No, kiedy mamy wszystko w jednej linii, tutaj nam wchodzą właśnie ładnie biegi, czyli tak, 1, do góry 2, teraz mamy na równi, teraz mamy bieg, musi wejść na równi, 3, do góry 4, tu mamy do dół będzie bieg 5, i tu mamy wsteczny. Ok. Jesteśmy gotowi do zakładania tutaj tej górnej obudowy. Trzeba sobie przede wszystkim pamiętać, żeby włożyć wcześniej sobie wybierak. Na razie jest tak założone, ale przy wkładaniu ciągniemy go do siebie, żeby był luźno. Bo inaczej po prostu nie wsuniemy sobie, tutaj będzie nam blokowało. Do uszczelnienia obudowy ja używam Renzo Sila. Nigdy mnie nie zawiódł. Wiadomo, dajemy tego nie za dużo. Tak z wyczuciem. Bo też nie chcemy, żeby potem po skręceniu nam przede wszystkim nie dostało się za dużo do środka. Czy w ogóle, żeby nam się nie dostało. A z drugiej strony też nie chcemy, żeby nam skrzynia ciekła. Oczywiście powierzchnie styku zostały dokładnie wyczyszczone i od strony tutaj dzwonu, jak i tutaj tej obudowy. Składamy. Fabrycznie to było sklejone jakimś częścią, jakimś Loctite'em. Ogólnie uszczelniacz po rozkręceniu to był taki jakby zielony. Taki zielony. Ale wielokrotnie skręcałem między innymi obudowy dyferencjałów Loctite'em, przepraszam, tutaj Renzo Silem i nigdy nie miałem żadnych problemów z nieszczelnościami. Różne rzeczy tym kleiłem i nigdy nie było problemu. Dobra. Ok.
Teraz też od środka trzeba oczywiście wytrzeć to, co nam się tutaj zostało. Nie ma tego dużo, ale zawsze lepiej to wszystko ładnie doczyścić. Dobra. Nigdzie więcej nie ma. Dobra. I teraz tak. Nakładam obudowę, tak jak mówię, trzymając sobie wybierak, ciągnąc go do siebie na zewnątrz obudowy i nasuwamy. Wcześniej sobie przesmarowałem delikatnie te wałki, żeby mi się wygodniej nakładało. Także zaczynamy. Delikatnie, bo to jeszcze wiadomo, wszystko jest w miarę jeszcze luźne. Ok. Wybierak włożony, przykręcony. Zanim zaczniemy się bawić, to musimy pozakładać pierścienie. O, pięknie skoczyło. Teraz musimy obrócić sobie w tą stronę, żeby dało się wcisnąć ten drugi. I z drugim robimy to samo. Blacha jest przykręcona. Wcześniej było widać, jak wrzucałem sobie biegi, że się łożyska podnosiły delikatnie. Ta blacha wszystko ładnie trzyma. 13 mm, imbus piątka, z tego co pamiętam. No i teraz będziemy zakładać koła piątego biegu. Zblokuję sobie tak samo jak poprzednio. Wrzucę sobie jakiś bieg. Na przykład to jest chyba 1. I tu mam piątkę nabitą i jest zblokowane. O. Widać dobrze, ile mam dokręcić po miejscach, w których była zabita. Jeszcze. Minimalnie. Dobra, i teraz z drugiej strony. I jeszcze troszkę. Dobra, dokręcone. Teraz trzeba dobić. I super, gotowe. Teraz pozostaje założyć jeszcze tylko wybierak dla tego biegu. Wcześniej sobie oczywiście przesuwkę zdejmiemy. No i trzeba pamiętać o bolcach ze sprężynkami. Koło piątego biegu, obydwa są zamocowane, przykręcone. Wybierak też zamocowany. Wszystko ładnie funkcjonuje. Teraz zakładam obudowę.
Tylna obudowa przekręcona. W międzyczasie też wkręciłem czujnik wstecznego biegu. Teraz będziemy montować tutaj wodziki od wybieraka. Zaczynamy tutaj od tego bolca. Jak widzicie. Przez niego przechodzi śruba na wylot. Dobra. I tak, teraz będziemy smarować wszystko. Tutaj w środku z każdej strony, żeby to już się nie zapiekało ani nic takiego. Przekładamy tutaj taką dźwignię. Ona idzie w tą stronę. Do środka tak samo nawalę smaru. Co wyleci, to się potem wyczyści. Dobra. Bardzo ładnie. I teraz wkładamy sobie trzpień. Przeszedł ładnie na wylot. Tu sobie jeszcze oczywiście posmarujemy z każdej strony. Niech to będzie ładnie nasmarowane. Samo z przodu, jak i z tyłu. Przykręcamy śrubę. Jak wszystko 13 mm. Dobra. Dokręcamy tutaj. Wszystko nam tutaj ładnie chodzi i teraz na sam koniec montujemy przeciwwagę, która jest tutaj. Ona jest na imbusa 6 mm. Teraz będę odkręcać koło talerzowe z dyferencjału, gdyż ten dyferencjał to jest nazwisko drive'em, którego nie będę używał. No muszę przełożyć do swojego i muszę odkręcić te śruby. Nie wiem, czy on jest symetryczny, czy nie. Wolę nie ryzykować, więc sobie zrobiłem znaczek mazakiem, żeby się nie pomylić. Odkręcamy. Tutaj mamy już docelowy dyfer z przełożonym kołem talerzowym. Śruby zostały wyczyszczone, przedmuchane kompresorem, więc są czyściutkie. I dla pewności będę wklejał na niebieski klej do gwintów. Oryginalnie nie było tego kleju, ale no, nie zaszkodzi. Wolę nie ryzykować. Dyferencjał został już włożony do obudowy. Tutaj mamy magnesik, który na szczęście w obydwu skrzyniach był inaczej. Nie był. Nie miał żadnej zawartości jakichkolwiek opiłków. Nakładamy sobie obudowę. I przykręcamy. Na razie tymczasowo sobie zamontuję tutaj te przykrywki z uszczelniaczem. Dlaczego tymczasowo? Bo i tak czy siak przy montażu już do auta będę wymieniał uszczelniacze. Ten jeszcze jest w miarę w porządku, no ale mimo wszystko już mam rozebrane, to uszczelniacze należy wymienić z obydwu stron.
sobie założę i też od razu zobaczę, jaki jest luz na dyferencjale. Wedle serwisówki powinno być 0,2 mm. No, nie mam niestety, znaczy mam czujnik zegarowy, ale nie mam podstawy do niego, poza tym tak to wszystko jest aluminiowe. Ale i tak sobie zmierzę już, kiedy będę montował sobie to do samochodu ze świeżymi uszczelniaczami. Zamontuję obydwa z obu stron, no i zobaczymy, jaki w tym momencie mamy luz. Ewentualnie, jeśli już będzie wyczuwalny, to sobie założę podkładkę regulacyjną, która była w tym silniku z turbo. Nie wiem, jakiej ona jest grubości, zobaczymy, założymy na pałę. Może akurat będzie pasować, kto wie. No jeśli nie, no to po prostu będę musiał skombinować sobie inne rozmiary tych podkładek dystansowych. Tak, żeby ustawić sobie luz taki, jaki ma być. Wiadomo, jeśli za mały luz, no to wtedy łożyska cierpią. Jeśli za wysoki, za duży luz, no to wtedy to wszystko sobie lata na boki. No i też tak samo powoduje to i uszkodzenia łożyska i całego dyferencjału. Założę obudowy i zobaczymy, jaki luz nam wychodzi. Skrzynia jest już całkowicie złożona. Założyłem sobie tutaj te przykrywki na półosiach, na dyferencjale i kiedy założyłem bez tego pierścienia, o którym mówiłem wcześniej, luz był bardzo duży. Po założeniu pierścienia luzu nie ma wcale. Podkładka miała 1,3 mm, więc muszę sobie ogarnąć tak ze dwie jakieś cieńsze, żeby to już sobie przy montażu dokładnie wyregulować, żeby był ten wymagany luz. Ale to już będę robić, kiedy będę montował skrzynię do samochodu. Tak samo pozakładam nowe uszczelniacze półosi. W międzyczasie założyłem sobie impulsator, bagnet oleju, tu jakieś sporniki do przewodów, tą tutaj przykrywkę do sprężynek z kulkami też sobie przymocowałem z delikatnie Reinsosilem, tak samo to posmarowałem, żeby wszystko było szczelne. Tu mamy dalej czujnik wstecznego biegu a na sam koniec założyłem sobie widełki łożyska oporowego. Tu sobie powciskałem mosiężne tulejki. Tutaj tego nie widać, jest włożone. Założone mamy tutaj ładnie pierścień Cegera. Różnica między widełkami w skrzyni 2.0 20V, czyli tej zwykłej, jest to, że jest tutaj pchane, a w tej wersji 16V Turbo jest łożysko ogólnie sprzęgło ciągnione. Więc nie pasowała ani ta dźwignia tutaj pod wysprzęglik, ani same widełki, po prostu są, można powiedzieć, no, lustrzane w drugą stronę, po prostu wszystko idzie. No to na razie tyle. Zostało wszystko złożone. Skrzynia poczeka na moment, aż wyciągnę z kapy silnik. Przygotuję sobie wszystko do montażu. No i ta skrzynia będzie docelowo tam wskakiwała. Tutaj ładnie wszystkie biegi sobie pracują. Wszystko wchodzi bez żadnych oporów. Bardzo ładnie się to prezentuje. Jestem zadowolony z efektu. Mam nadzieję, że będzie służyła długo. Dzięki za oglądanie. Na razie. No tak, oczywiście nie ma pracy bez sprzątania po wszystkim. Ogólnie tutaj mi się porobił bałagan w ciągu jakichś, nie wiem, 2 tygodni dość intensywnej pracy nad moimi autami i tak dalej. Bałagan jest niesamowity. No cóż, pokażę, jak skończę. No, wystarczy. Jadę autem, da się zamknąć. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Na razie.